Cześć, tu Gierek. Dzisiaj zabieram Was do jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie, starożytnego miasta Pompeje, zatrzymanego w czasie przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w 79 roku naszej ery. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić subskrypcji i podbić filmu, bo to mega pomaga w rozwoju kanału. Pokażę Wam 14 najciekawszych miejsc, które według mnie trzeba tu zobaczyć. No to lecimy. Amfiteatr w Pompejach. Zaczynamy od jednego z najstarszych zachowanych amfiteatrów rzymskich na świecie. Powstał około 70 roku przed naszą erą i mógł pomieścić nawet 20 000 widzów. To właśnie tutaj odbywały się walki gladiatorów oraz widowiska, które były ogromną rozrywką dla mieszkańców miasta. Dom Wenus w Muszli. Jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Pompejach. Znajduje się tu słynny fresk przedstawiający bogini Wenus w muszli. Dom pokazuje, jak bogato zdobione były rzymskie wille i jak ważna była sztuka w codziennym życiu mieszkańców. Dom Pakiusza Proculusa. Dom należał do zamożnego mieszkańca miasta i zachował się w bardzo dobrym stanie. Najbardziej charakterystycznym elementem jest mozaika z psem przy wejściu, która symbolicznie ostrzegała gości i była oznaką prestiżu właściciela. Dom Fauna w Pompejach. Jeden z największych i najbardziej luksusowych domów w całych Pompejach. Słynie z przepięknych mozaik, w tym przedstawiającej bitwę Aleksandra Wielkiego. Nazwa domu pochodzi od rzeźby tańczącego fauna, która była symbolem bogactwa właściciela. Forum w Pompejach. Forum było sercem życia publicznego miasta. Tutaj mieszkańcy spotykali się, handlowali, prowadzili sprawy polityczne i religijne. Spacerując po forum, można naprawdę poczuć klimat starożytnego miasta. Świątynia Jowisza w Pompejach. Świątynia poświęcona najważniejszemu bogu rzymskiego panteonu. Stała na końcu forum i była jednym z kluczowych miejsc kultu religijnego. Z jej schodów rozciąga się świetny widok na centrum miasta. Dzisiaj niestety niewiele z niej zostało. Macellum, czyli targ miejski. Macellum było starożytnym targiem spożywczym, gdzie sprzedawano mięso, ryby i inne produkty. Znajdują się tutaj odlewy ciał ofiar erupcji, które pokazują dramatyczne ostatnie chwile mieszkańców miasta. To jedno z najbardziej poruszających miejsc w Pompejach. Bazylika w Pompejach. Bazylika była centrum życia sądowniczego i handlowego. To tutaj rozstrzygano spory i prowadzono interesy. Budynek robi ogromne wrażenie swoją wielkością i pokazuje, jak rozwinięte było życie administracyjne miasta. Świątynia Apollina w Pompejach. Jedna z najstarszych świątyń w Pompejach, poświęcona bogu sztuki, światła i muzyki Apollinowi. Do dziś można zobaczyć pozostałości kolumn oraz elementy dawnych posągów. Wielki Teatr w Pompejach. Teatr mógł pomieścić około 5000 widzów i był miejscem przedstawień teatralnych oraz koncertów. Dzięki świetnej akustyce nawet dziś można wyobrazić sobie atmosferę starożytnych spektakli. Zaraz obok znajduje się także mały teatr. Koszary gladiatorów w Pompejach. To miejsce, gdzie mieszkali i trenowali gladiatorzy. Archeolodzy znaleźli tu broń, zbroje i przedmioty codziennego użytku. Można wyobrazić sobie, jak wyglądało życie wojowników przygotowujących się do walk na arenie. Termy Stabiańskie. Najstarsze i jedne z największych łaźni publicznych w Pompejach. Było to nie tylko miejsce kąpieli, a także spotkań towarzyskich i relaksu. Termy świetnie pokazują, jak rozwinięta była kultura higieny w starożytnym Rzymie.
Ogród uciekinierów. Jedno z najbardziej poruszających miejsc w całym mieście. Znajdują się tutaj odlewy ludzi, którzy próbowali uciec przed erupcją Wezuwiusza. To miejsce mocno przypomina o tragedii, która zatrzymała Pompeję w czasie. Grobowce w Pompejach. Przy drogach prowadzących do miasta znajdują się liczne grobowce mieszkańców. Pokazują one, jak ważna była pamięć o zmarłych i jak wyglądały rytuały pogrzebowe w starożytnym świecie. Na pewno punktów jest tutaj dużo więcej. Dajcie znać w komentarzach, co według Was warto byłoby jeszcze zobaczyć. Jeśli film się podobał, zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i udostępnienia filmu dalej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych podróżach. Cześć!